Jak sangwinik reaguje na konflikt? Zapraszam. Rozwiązywanie konfliktów będzie nam ciągle towarzyszyło i nauczyłam się tego, że gdy mamy taką podstawową wiedzę o temperamentach, czy też osobowościach, jak to nazywamy, to strasznie ułatwia nam dogadywanie się z poszczególnymi ludźmi, ponieważ tak jak ja to zawsze mawiam, każdy z nas mówi w swoim języku, każdy z nas ma swoją osobowość, temperament, każdy z nas ma jakiś background, ma jakieś, wiecie, takie, że tak powiem, obciążenia, wpływy rodzinne. W związku z tym każdy z nas ma pewne tendencje do tego, aby wchodzić w konflikty w pewien sposób i też, żeby je w odpowiedni sposób rozwiązywać. I teraz oczywiście kwestią dojrzałości osobistej jest to, aby konflikt traktować jako rzecz, która normalnie się zdarza i rozwiązywać konflikty. Wiecie, bo bardzo często ludzie myślą, że rozwiązywanie konfliktów to jest ja postawię na swoim, ty się wycofaj, no i my rozwiązaliśmy konflikt. A tymczasem, wiecie, no to jest trochę zawiatanie rzeczy pod dywan, nie? Więc tak naprawdę twórczy konflikt, o którym mówiłam w filmiku, zachęcam Was do obejrzenia, to jest to, kiedy dwie osoby w związku, w rodzinie, w pracy dogadają się na satysfakcjonującym poziomie według takiej metody, która jest taka dosyć, powiedziałabym, popularna w biznesie, chociaż oczywiście w mądrym biznesie, win-win, czyli gdy dwie osoby czują się wygrane. I teraz mówiłam ostatnio w filmiku o choleryku i będę mówiła jeszcze o wszystkich, jeszcze będę mówiła o flegmatyku, oczywiście melancholiku, czyli dwóch introwertykach. Ale teraz parę słów o sangwiniku. Ponieważ sangwinik, gdy rozumiemy istotę tych osób, do czego one dążą, co jest ich głównym pragnieniem, będziemy też wiedzieli, dlaczego i w taki sposób one zachowują się w konfliktach. Bo jeżeli kogoś głęboko rozumiesz, to nie jest dla Ciebie zaskakujące, że ktoś zachowuje się w ten czy inny sposób. Więc sangwinik to jest przede wszystkim, musicie pamiętać zawsze, poszukiwacz uznania. Czyli on po prostu chce być doceniony. Czyli w momencie, kiedy widzisz sangwinika, dobrze jest po prostu powiedzieć wow, cześć, hello, to są te kolorowe ptaki, rozumiecie, chodzą w kolorowych ubraniach. Gdy rozpoznasz ich bardzo łatwo, ponieważ zawsze chcą być w centrum towarzystwa, zawsze najgłośniej się śmieją, ja to zawsze słyszałam od mojej mamy. O, ciebie to zawsze słychać, jak ty się śmiejesz, nie? No właśnie. Zawsze. Ja jestem właśnie sangwiniczką, choleryczką. W związku z tym, gdy zrozumiemy to, że sangwinik to jest właśnie taki trochę gwiazdor i poszukiwacz uznania, gdy zrozumiemy, jakie są jego podstawowe lęki, wtedy będziemy wiedzieli, jak wchodzić albo nie wchodzić, albo wychodzić przede wszystkim z konfliktu z sangwinikiem. Więc tak, ponieważ jaki on ma poziom energii? No, oczywiście sangwinik ma wysoki poziom energii, nie? Niektórzy moi klienci mówią, że ich dziecko jest jak piłka. Bing, 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 bing. Niektórzy moi też klienci mówią, że ich partner jest właśnie, że on ciągle coś by zmieniał, ciągle by coś robił. On po prostu nie znosi stagnacji, nie znosi, gdy rzeczy są schematyczne, takie same i w kółko się dzieją te same rzeczy, nie? W związku z tym, wiecie co, nowinkarz lubi chodzić na zakupy, chociaż na przykład ja nie lubię chodzić na zakupy, ale że tak powiem, ja mam problemy po komunie, kiedy zakupy były przykrym obowiązkiem, ale po prostu lubi rozrywkę, lubi zmiany. Bardzo wielu sangwiników kocha wolność, nie? Wolność, czyli wiecie, jak ktoś próbuje narzucić schematy i za bardzo ich docisnąć, nie? Czyli na przykład ma jakiegoś szefa melancholika albo szefa flegmatyka, bo zazwyczaj introwertycy strasznie nie rozumieją ekstrawertyków, no i wzajemnie, no po to jest ta seria. No to jak można zrozumieć kogoś, kto jest taki tu pogada, tam pogada, wszędzie ma znajomych, 1 500 000, 100 900, a ty jesteś takim spokojnym dziobakiem, myszą, w sumie nie szukasz rozgłosów, wcale ci nie zależy na tym, cenisz sobie swoją samotność, ojej. I oczywiście dodam, że w parach bardzo często te przeciwności się przeciągają
przed ślubem, a po ślubie, jeżeli nie mamy wiedzy, no zaczyna się niezły problem. Bardzo często jest problem, tak? Czyli tak, zachowuje się szybko, entuzjastycznie reaguje, posłuchajcie. Jego bardzo ważną cechą jest, że jest inspirujący i angażujący innych. Widzicie? Inspirujący i angażujący innych. Czyli on tak opowiada o różnych rzeczach, on tak robi różne rzeczy, że ty tak siedzisz tak, wow, nie? Uroczy, tak? I promienieje po prostu takim specyficznym blaskiem. Źle znosi rutynę. Czyli zobaczcie, już mamy tu pole do konfliktu. Zazwyczaj ma partnera, który równoważy jego cechy i mówi, posłuchaj, my musimy to zrobić tak i tak i tak. I co więcej, ma partnera, który uwielbia rutynę zazwyczaj, no bo jakby było 2 sangwiników w rodzinie, to po prostu byłby totalny, wiecie, rozpiździel, jak to się mówi. Więc się po prostu nie da w ten sposób funkcjonować. No i co? No i i tutaj mamy już widać, gdzie jest potencjalne pole konfliktu, nie? Czyli ten chce rutyny i mówi, nie, my musimy tak, a ten chce, no tak, no, ale ja chcę wolność, ja chcę radość, ja chcę zmiany, ja to, ja tamto. I znowu wchodzimy w tą sferę osobowość, temperament, a charakter. U każdego ten charakter można wyrobić, tylko nie wolno zabić danej osobowości, tak? I teraz co mamy? Jest skoncentrowany na przyszłości, czyli wiecie, co się wydarzy, jak to się wydarzy, nie? Impulsywny, tak, bardzo często robi impulsywne zakupy, mówi, ale mi się to spodobało, to było takie fajne i w ogóle to była jakaś okazja, czyli znowu mamy co? Pole do konfliktu, prawda? Unika samotności, nie lubi samotności i oczywiście lubi być w centrum uwagi. Jest towarzyski, przekonujący, bardzo przekonujący, otwarty, żartobliwy, bardzo się miło z takimi ludźmi jest, chociaż oczywiście dodam, że następne pole do konfliktu jest takie, że sangwinik bardzo często lubi gadać o sobie. I tak dużo gada o sobie, że już po prostu wszyscy mają potem tego dosyć. Kontaktowy, pozytywnie nastawiony, optymistyczny, spontaniczny, potrzebujący uwagi i błyszczący. Błyszczący, to co Wam mówiłam. Bardzo wiele gwiazd ekranu to są właśnie, to znaczy najbardziej chyba kabaretu powiedziałabym. To są właśnie ludzie, którzy mają dużą domieszkę sangwinizmu, oni wychodzą i po prostu ta uwaga, to, że oni są wreszcie widoczni, to ich karmi. Bardzo źle znoszą, i to jest też pole do konfliktu, kiedy się stają niewidzialni. Na przykład ja słyszałam kiedyś, jak chyba z kabaretu Hrabi, ta Kołaczkowska mówiła, że ona na scenie odkryła to, że ona jest widoczna. I bardzo wielu sangwiników w rodzinach, gdy nie są zauważani we właściwy sposób, czują się niewidoczni, a gdy czują się niewidoczni, będą rozrabiać i będą wywołać konflikty po to, żeby zdobyć uwagę albo w pozytywny, albo w negatywny sposób. Więc, gdy mamy przy sobie sangwinika, i teraz mamy 2 sangwiników, mamy sangwinika choleryka i sangwinika flegmatyka. Nie ma połączenia sangwinik-melancholik, bo jest to przeciwstawne. Są to 2 zupełnie inne typy reakcji. W związku z tym zazwyczaj, no to mówiłam w innym odcinku o tym, że zazwyczaj wtedy trzeba sprawdzić, czy się robi dobrze testy, albo czy się nie jest ambiwertykiem, czyli tak zwaną osobowością zrównoważoną. Ale teraz sangwinik w konflikcie będzie taki interakcyjny, nie? Czyli ktoś mu mówi, posłuchaj, ty to robisz, i on, ojej, naprawdę, ojej, to on od razu wchodzi w interakcję. Mówi, to ja może zrobię to ja może zrobię to, zrobię tamto. I wiecie co, to jest najciekawsze? Wycofuje się. Wrzuci parę rozwiązań i się wycofuje. I teraz, gdy mamy sangwinika, to trzeba pamiętać o tym, że zazwyczaj on bardzo mocno reaguje na te wszystkie takie bardzo mocne określenia, czyli ty to zawsze, ty to nigdy, czyli wchodzimy tutaj chyba trochę w rejon miłych słów. Zazwyczaj tak jest. Więc w konflikcie z sangwinikiem, jeżeli chcemy wejść w konflikt z nim albo rozwiązać, zazwyczaj trzeba użyć tej wiecie, maszynerii do tego, żeby z tego konfliktu wyjść. Bo tak jak z cholerykiem w dominancie trzeba postępować konsekwentnie i z szacunkiem, tak tutaj dużo więcej załatwić rzeczy po dobroci, niż dociskając go,
ponieważ jego głównym problemem będzie co? Odrzucenie. Więc jeżeli on się czuje odrzucony, on się wycofa i zazwyczaj nie podejmie się, nie wejdzie w rozwiązanie konfliktu. To jest taki paradoks, ale tak właśnie się zdarza. I bardzo często jest tak, że gdy mamy sangwiników wokół siebie, to trzeba ich po prostu, z jednej strony chcą błyszczeć i chcą istnieć, ale żeby zaistniały ich dary, no to trochę ich trzeba, wiecie, zachęcić i wydobyć. Nie tak jak choleryk, jeżeli nie pozwolisz mu w zespole na dużą dozę samodzielności, no to będziesz miał z nim ciągle fighting, nie? Ciągle będziesz z nim walczył, on się ciągle będzie wspierał. Jeżeli dasz mu dosyć dużą dozę samodzielności i decyzyjności, on będzie dla ciebie działał bardzo dobrze. W dominancie, sangwinik w dominancie będzie potrzebował tego, żeby go zachęcać, będzie potrzebował, aby po prostu go cały czas motywować i tak dalej. Dlatego jeżeli wejdziesz w konflikt z sangwinikiem, na przykład cholerykiem, to możesz się spodziewać tym, że on ci, że jeżeli ty też jesteś cholerykiem, to on ci się odszczeka, odgada i tak dalej i będzie jak najszybciej chciał się wycofać. Jak najszybciej będzie chciał się wycofać. Bo ponieważ boi się odrzucenia, bardzo chce być lubiany, więc nie będzie długo kontynuował walki. Nie? Natomiast, żeby wyjść z nim z konfliktu, prawdopodobnie trzeba będzie mu powiedzieć, wiesz, ja cię rozumiem, to po prostu no to nie wyszło, ty nie chciałeś źle, tak jakby troszeczkę złagodzić sytuację, żeby on mógł powiedzieć, wiesz, no rzeczywiście ja cię przepraszam, nie? No tam trochę przesadziłem, albo nie dopatrzyłem, nie dopilnowałem, no bo to będą te główne pola konfliktu, albo wydałam za dużo pieniędzy, albo zapomniałem odebrać dziecko z przedszkola, bo też takie słyszałam klimaty, albo dziecko wróciło w złej kurce, nie w tej kurce z przedszkola. Też sangwinik, tym razem sangwinik flagmatyk, to, że tak powiem, przegapił. No więc wiecie, no takie po prostu, no w tych obszarach, w których mamy te nasze blind spots, czyli te słabe miejsca, można się spodziewać konfliktów, bo druga osoba będzie myślała zawsze w swoich kategoriach. Nie? Czyli na przykład, jeżeli mamy taki typowy związek, na przykład sangwinika, flegmatyka, po skraju z cholerykiem, melancholikiem, no to choleryk, melancholik będzie ciągle w szoku nad tym, że jego sangwinik, flegmatyk jest taki radosny, że on nie wie, kiedy zapłacić ubezpieczenie, on nie wie, kiedy zapłacić rachunki, ale cudownie i choleryk, i wtedy, wiecie, choleryk, melancholik sobie myśli, no ale ja, on jest taki odpowiedzialny, on wie, że to trzeba zrobić, on wie, jakie są tego konsekwencje, a ten wydaje się żyć w swoim świecie na jakiejś, wiecie, chmurze fruwa, nie? Spotyka się z znajomymi, gada przez telefon, świetnie się bawi z dziećmi, ma bardzo dużo dobrych cech i właśnie dlatego potrzebujemy to rozumieć, aby móc z szacunkiem podchodzić do swojego partnera, bo muszę wam powiedzieć, że każda osobowość ma swoje słabe strony. Każda, tylko wiecie, to jest takie trochę prawo w konflikcie, mówiłam wam o tym, że są podwójne normy bardzo często, czyli to, co my możemy zrobić i na co machniemy ręką, to bardzo często nie jesteśmy gotowi, że tak powiem, to samo zaakceptować u innych ludzi, nie? Czyli no, wchodzi tutaj to, że szacunek wobec siebie i dostrzeganie tych pozytywnych cech u drugiej osoby naprawdę jest zawsze bardzo ważne i myślę, że w ogóle w konflikcie jest dobrze czasami troszeczkę, wiecie, zrobić krok w tył i chwileczkę ochłonąć, tak? Czyli tak, sangwinik będzie nam mówił o pomysłach, niekoniecznie będzie je realizował i niekoniecznie wszystkie będą świetne. U nas w domu jest taka zasada, której się nauczyliśmy przez lata, że ja jestem fontanną pomysłów. Ja po prostu wow, nie? Sangwiniczka, choleryczka, twórcza, inspirująca. No i tak kiedyś zrobiliśmy taką statystykę z moim mężem, tych moich cudownych pomysłów i okazało się, że mniej więcej 2 na 10 są ok, nie? Cała reszta to jest taka z czapy zupełnie. I na początku mój mąż się strasznie niecierpliwił, jak ja mu sprzedawałam kolejne pomysły różnych wspaniałych rzeczy. I on tak, no ale o co ci chodzi i tak dalej. No ale w ramach docierania się on zrozumiał, że ja po prostu jestem taka spontaniczna i że to jest właśnie, ja wprowadzam ten wiatr i tą radość do domu, ale on ma ten choleryczno-melancholiczny umysł
i decyzyjność, żeby dosyć szybko ocenić jakość moich pomysłów. No i powiedzieć: nie, Kasia, nie za bardzo. Więc on przestał się obrażać o to i się denerwować tym, że ja go zarzucam tymi pomysłami, a ja przestałam się obrażać, że on mi po prostu mówi: Kasiu, wiesz co, nie, ja tego nie widzę. Bo każdy z nas ma jakiś swój specyficzny dar, tak? Więc myślę, że jeśli chodzi o sangwinika, to bardzo dużo konfliktów można uniknąć po prostu wtedy, kiedy go się zauważa, pochwali, i to jest chyba najlepszy sposób na unikanie konfliktów. Jeżeli się wejdzie z nim w konflikt, to zawsze zaznaczam, że dużo lepiej jest załatwiać to po dobroci, w sensie powiedzieć coś miłego, coś, że ja cię rozumiem, ja tamto, żeby on się otworzył emocjonalnie, i wtedy można się dużo szybciej, dużo łatwiej dogadać. Kochani, to na tyle. Jeszcze mamy 2 introwertyków do omówienia, więc zapraszam Was. I co? Zostawcie mi łapkę w górę, udostępnijcie ten materiał, wiecie, rodzicom, małżonkom, partnerom, ktokolwiek by tego potrzebował. Myślę, że wszyscy tego potrzebują, więc liczę na 1 000 000 udostępnień. I co jeszcze? No oczywiście proszę Was o, wiecie, subskrypcję, dzwoneczek, no i Wasze komentarze. Jak sobie radzicie z konfliktem, z sangwinikiem? Jakich sangwiników macie wokół siebie? Czy ten filmik otworzył Wam oczy na coś, co dotychczas nie było dla Was oczywiste? Do zobaczenia. No hej!